Dzisiaj samochód wyjątkowy, bo zanim jeszcze wyjechał na drogi, zanim rozpoczęła się jego produkcja, to sprzedano go kilkaset tysięcy egzemplarzy. Gdy Elon Musk pokazał go 31 marca 2016 roku, to w 24 godziny Tesla zebrała, uwaga, 115 tysięcy zamówień, a po tygodniu, tylko po tygodniu, było ich 325 tysięcy, mimo że produkcję auta rozpoczęto dopiero po 1,5 roku od dnia prezentacji. Auto, które dzieli ludzi, dzieli na tych, którzy są wyznawcami Kościoła pod wezwaniem świętego Elona Muska i na tych, którzy go nienawidzą. A ja dołączyłem właśnie do tej pierwszej grupy wyznawców, bo to moja prywatna Tesla Model 3. No dobra, zesrańsko w komentarzach za 3, 2, 1. Historia wygląda tak, że odebrałem ją 2 tygodnie temu w poniedziałek, a już we wtorek Elon Musk pokazał wersję po liftingu, która ma trochę inne przednie reflektory, trochę inne tylne lampy i listwę świetlną w środku. I to w zasadzie wszystkie zmiany. O, już pięknie się zamknęła, bo czuję, że się oddalam z moim telefonem od samochodu. Dlaczego akurat Tesla? Powód był jeden, jedyny w zasadzie, dlaczego się zdecydowałem. Cena. 185 tysięcy złotych wyjściowo kosztowała, było dosłownie tylko kilkadziesiąt egzemplarzy na Polskę w takiej cenie. Dostałem 2000 złotych rabatu za to, że ktoś mnie polecił. Do tego doszło dofinansowanie z programu Mój Elektryk w wysokości 27 tysięcy złotych i tak oto kosztowała mnie 156 tysięcy złotych brutto, tak jak stoi tutaj. I pokażcie mi drugiego elektryka, którego możecie kupić w tej cenie, który ma 325 koni, tylko na tylnej osi jest tutaj w tej wersji silnik elektryczny, ponad 400 Nm, który robi setkę w 6 sekund, który ma baterię o pojemności 60 kWh brutto i zasięg według WLTP prawie 500 km. I praktycznie pełne wyposażenie, bo już ma nawet autopilota, ma już ogrzewane siedzenia z przodu, z tyłu i to wszystkie 3, kupę innych możliwości multimedialnych, ogrzewaną kierownicę, pseudoskórzaną tapicerkę, trochę drewna w środku, 2 ładowarki indukcyjne i to wszystko seryjne, łącznie ze szklanym dachem, który jest dosyć specyficznie skonstruowany i wszystko to Wam za chwilę pokażę. Więc w zasadzie można powiedzieć, że podjąłem decyzję nagle, w ciągu 1 minuty, że kupuję Teslę, czego nigdy w życiu nie planowałem, bo już Teslę testowaliśmy i nie mieliśmy o niej najlepszego zdania. Tu możecie sobie obejrzeć test. To była Tesla S. Sęk w tym, że tak jak porozmawiałem z paroma osobami z Tesli, to Tesla S i X są produkowane w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym ich jakość jest nieco inna niż trójki i Y, które są produkowane w Berlinie i w Szanghaju. Mój model to jest z Szanghaju i pierwsze co, to sobie pomyślałem, dobra, to jak pójdę do salonu, to trzeba byłoby sprawdzić, czy czasem nie ma jakichś szpar. Wyobraźcie sobie, że Tesla w swojej umowie ma taki kruczek zapisany, że jeżeli w ciągu 24 godzin od momentu odebrania samochodu z salonu znajdziecie tutaj jakieś wady, w sensie źle położony rakier, złe spasowanie jakiegoś elementu, to należy to w ciągu tych 24 godzin bardzo szybko zgłosić, ponieważ w tym terminie nie liczą się te naprawy do procedury gwarancyjnej, reklamacyjnej, czyli mniej czasu oczekujecie, nie jest to wbite w gwarancję, poprawiają Wam wszystko na szybciora. I teraz tak, zanim pojechałem do salonu, to znalazłem, słuchajcie, w internecie taką listę, 4 strony na temat tego, co koniecznie musicie sprawdzić, odbierając swoją Teslę z salonu. I wiecie, co na przykład tutaj jest? Pomijam takie elementy, że sprawdźcie, czy są różne szpary. Sprawdźcie, czy lakier nigdzie nie odchodzi i tak dalej. Ale jest na przykład napisane, że sprawdźcie, czy są wszystkie 4 nakrętki na wentylach. Albo czy gniazdo USB czasem nie wypada. Czy telefon dobrze łączy się z Bluetoothem. Sprawdźcie, czy wszystkie światła na pewno działają, czy nie odpadają dźwignie z kierunkowskazów, czy fotel się nie rusza. No jakbym miał to wszystko sprawdzać, to naprawdę... nawet czy są na pewno wszystkie dywaniki w samochodzie. Ja ją tylko obszedłem dookoła i przyznam szczerze, że w porównaniu z tą S-ką, w której wytykaliśmy mnóstwo niedoskonałości, to tutaj jest już naprawdę dobrze. Wszystkie szpary wydają się równe. Drzwi zamykają się jak w klasie premium. Szybka pięknie się odciąga. Brakuje może takich niektórych szczegółów, jak na przykład tutaj powinno być to zlicowane, jakaś plastikowa wstaweczka, która by ograniczyła na przykład też szumy powietrza i jeszcze lepszy CX miałoby nadwozie. Tutaj jest już podwójna szyba klejona od 2020 roku, ponieważ klienci narzekali na to, że są za duże szumy powietrza w przypadku wyższych prędkości na autostradzie. Tu często pojawiało się złe spasowania, w przypadku tego egzemplarza przynajmniej wszystko jest w najlepszym porządku. Jeżeli chodzi o
wymiary samego samochodu, to jest to dokładnie BMW serii 3 i Audi A4. Różnią się dosłownie o centymetr 2. Tu jest troszkę większy rozstaw osi, tam o 5-6 centymetrów. Więc możemy powiedzieć, że to jest przedstawiciel segmentu D, jeżeli chodzi o wymiar. Minimalistycznie go zaprojektowano, łącznie z tymi klamkami, które niestety albo stety nie wynurzają się samoczynnie, tylko zawsze klamkę trzeba złapać w tym miejscu, potem podciągnąć. Jest to mało rzeczywiście wygodne, szczególnie jak tam coś trzymacie w ręku. Ciekaw jestem, jak to będzie sprawowało się zimą, natomiast latem działa bez zarzutu, tylko no jest to po prostu dziwny manewr, którego trzeba się nauczyć. Tutaj kciukiem, a tutaj pociągamy. Natomiast to wszystko zrobiono w ten sposób dla jednego, dla tego CX, które wynosi 0,23. Tak samo jeżeli chodzi o projekt przedniego zderzaka i wszystkie linie, które tutaj są, zostało to wszystko zdecydowanie podporządkowane aerodynamice. Telefon w tym przypadku jest waszym kluczykiem i centrum sterowania. Nie mam przy sobie absolutnie żadnego innego kluczyka, bo Tesla takiego nie mam. I za każdym razem, przez ostatnie 2 tygodnie, jak jeździłem tym autem ja i moja żona, nie ma najmniejszego problemu z otwieraniem i z zamykaniem, z odpalaniem auta. Mało tego, wsiadacie, tylko zobaczcie, ile trwa procedura wejścia i ruszenia tym samochodem. Zamknął się i teraz uwaga. Bo nie musicie tego telefonu nawet wyjmować z kieszeni, nie musicie go nigdzie odkładać. Samochód od razu czuje, że jesteście w środku i tylko dźwigienka na D i od razu możecie ruszać. Więc jest to piorunujące i szybkie. Doskonale działa aplikacja. Jaka piękna i długa reklama. Bo bardzo szybko uchylił szyby, zamknął szyby. Możecie wentylację włączyć sobie w absolutnie każdym momencie bardzo prosto. Nie musicie tej aplikacji odpalać za każdym razem. Ona nie mieli, nie wysyła danych do chmury, nie robi kombinacji tak jak w innych samochodach, tylko tak jakby w czasie rzeczywistym wszystkie komendy wysyła do samochodu. Chcecie otworzyć bagażnik na przykład komuś zdalnie inaczej. Ktoś zapomniał kluczyka, albo wyładował mu się telefon komórkowy, albo w ogóle zapomniał telefonu, to macie możliwość ze swojego telefonu zdalnie na drugim końcu świata uruchomić ją, otworzyć i wszystko w samochodzie wykonać. A teraz pokażę Wam jeszcze tryb psa, bo taki też ma ten samochód, tylko najpierw przyniosę koc, bo to jest moje auto, więc nie wypada, żeby urósł, poniszczył tapicerkę. Oraz chodź, hop. Nie, no nie, tu, uwaga, ja Ci podniosę na łapy. Tak, siad tutaj, siad. Proszę bardzo, zamykacie samochód i włączacie tryb psa. Tryb psa ustawia mu temperaturę na 21 stopni, żeby się nie udusił, a w środku na ekranie wyświetla informację: kierowca wkrótce wróci, nie martw się, ustawienie klimatyzacji 21 stopni. No dobrze, przejdźmy do rzeczy praktycznych. Aplikacja też jest praktyczna. A bagażnik wygląda tak. Według Tesli to 649 litrów, ale to jest wierutne kłamstwo, bo w życiu tutaj aż tyle bagaży nie wejdzie. Plus za to, że mamy tutaj naprawdę gigantyczny schowek pod podłogą bagażnika. Nawet kable są jeszcze nie rozpakowane, bo korzystam z tego, z gniazda takiego siłowego. To się ma tutaj rzep, ale to wcale się nie trzyma, ten cały zestaw. Tu jest kolejny kabel na 230 V. Natomiast jak tego wszystkiego nie macie, to tutaj spokojnie wchodzą na przykład 2 walizki kabinowe, albo jak jedziecie na narty, to dobre 2-3 komplety butów narciarskich. Nie ma tu niestety praktycznych uchwytów, żadnych wieszaczków, nie ma tutaj żadnych klamer do mocowania bagażu. Natomiast sam bagażnik jest przynajmniej przyjemnie wykończony. Nawet nie ma tutaj tak naprawdę gniazda zapalniczki. No dobrze, to ile tutaj walizek nam wejdzie? 2 duże walizki. Tego jeszcze nie próbowałem, ale zawsze musi być ten pierwszy raz. No tak, nie bardzo. No więc właśnie, to jest te 659 litrów bagażnika Tesli. Tak nie położymy, tak nie postawimy. Tak. I tak też dupa. Nie będę próbował na siłę, bo coś porysuję. Tak. Tak. To tam. A to tak. No i kto powiedział, że nie wejdą 2 duże walizki do Tesli? Wchodzą, wchodzą. Idealnie. Ona jest przystosowana, przygotowana do tego, przemyślana. Specyficznie natomiast otwiera się tylna klapa i Tesla chwali się tymi mocowaniami tutaj specjalnymi, które zrobiła. I no troszkę tak to lata, bym powiedział. Ale chyba na samych tutaj...
A może nie. Oprócz bagażnika z tyłu mamy tutaj też bagażnik z przodu, tak zwany frank i ten też spokojnie pomieści jedną kabinówkę plus jakiś plecak, ewentualnie jakieś jeszcze inne szpargały. No patrzcie, ile tu miejsca. Dobrze. Tak mi jest wygodnie. Mam tutaj przestrzeni na kolana, na nogi wystarczająco. Zobaczmy, jak będzie za mną. Tak. Jest jak bąk siedzi za bąkiem. Mam miejsce tam na stopy, żeby wsunąć. Na kolana tak miejsca więcej niż w tej wspomnianej BMW serii 3 czy w Audi A4, ale jakoś nadmiernie dużo go nie ma nad głową. No już tutaj w tę szybkę troszkę dotykam szczytem głowy, więc jest to auto raczej dla ludzi do 1,80 m. Natomiast zwróćcie uwagę na konstrukcję tutaj całej tej szyby. Belka wzmacniająca dla całej konstrukcji jest tylko w tym miejscu. Ma dwa światełeczka, takie punktowe, oświetlenie. Ma haczyki tutaj, ale nie ma na przykład cykorki, żeby ktoś mógł się tutaj złapać, ale tutaj aż od tego do samego końca macie jedną wielką połać szyby, to samo tutaj w tym miejscu od przodu i to jest szkło, którego nie zamkniecie, nie zasłonicie, natomiast jest skonstruowane w taki sposób, że ma przede wszystkim chronić przed promieniowaniem słonecznym i przed promieniami UV. Jeżeli chodzi o miejsce dla trzeciej osoby, no to plus za to, że tutaj jest wgłębienie, gdzie można normalnie położyć nogi, zobaczcie, natomiast siedzę tutaj już wyżej, jakbym miał pasażerów po środku, no to nie, dziękuję bardzo za taką dłuższą podróż, chwilowa przejażdżka może być. Nawet nie wiem, czy jest tu, jest cup holder taki, jakiego nie lubię, czyli nie potrzymacie sobie wygodnie tutaj łokcia, ponieważ zamiast zrobić jakiś otwierany, to tutaj dwa otwory na kubki zrobiono wprost. Nie ma też kanapy dzielonej w proporcji 30-40, a może jest, a może nie ma, a nie wiem nawet, bo tego też jeszcze nie sprawdzałem. To jak to się odbywa? No nie, jest w proporcjach 40-60. O, tak dzielona, więc nie ma nawet rękawa na narty, który pomógłby Wam przewieźć dłuższe przedmioty bez szkody dla przestronności w środku. Przód bardzo minimalistyczny, troszkę drewienka, ale wszędzie miłe, przyjemne materiały i tym naprawdę jestem zaskoczony w przypadku tego samochodu, bo wszystko jest dobrze spasowane. Na razie, zaznaczam, na razie nie trzeszczy i jest bardzo praktyczne. Tutaj mamy dwie ładowarki indukcyjne wyłącznie. Niestety ta w moim kondominium nie działa, ale na przykład jak zdjąłem albo założyłem inne, to bez problemu ładowała telefon, więc macie go i widoczny, i skomunikowany z systemem. Bardzo dużo fajnych schowków i to przestronnych. Ten tutaj i głęboki, i wyłożony przyjemnym materiałem, a nie jakimś plastikiem. To samo tyczy się tego schowka, też ładnym materiałem wyłożony, też głęboki. Tutaj jest tylko gniazdo do zapalniczki. Samej zapalniczki nie ma i nawet nie ma pakietu dla palących. Tu dodatkowo są dwa gniazda USB-C. Gdyby ta ładowarka Wam nie działała, to podładujecie telefon tutaj. Wszystko to naprawdę nieźle spasowane. Zobaczcie, nic nie lata. Ta konsola środkowa porządnie przytwierdzona. Ekran, zobaczcie, jaki sztywny. W ogóle, żeby cokolwiek z nim zrobić, to trzeba byłoby dużo siły użyć, żeby go wyrwać. To, czego najbardziej się obawiałem, to to, że całkowicie zrezygnowano z guzikologii. W zasadzie tylko tu mamy guziki do otwierania szyb, przycisk do elektrycznego otwierania drzwi i to jest wszystko. Dźwignia do kierunkowskazów, jak raz naciśniecie, no to wycieraczki pochodzą, ale tutaj już nie ma wycieraczek, tylko dźwignia do zmiany biegów i absolutny minimalizm tutaj na kierownicy. I mówię, no na Boga. Teraz jak przyjdzie coś przestawiać, to naprawdę będzie katastrofa. Ale jak sobie zagłębiłem się w menu, jak mnie poinstruowano w Tesli, bo miałem szkolenie, no to wszystkim sobie tutaj sterujecie, ale w zasadzie tak, światła jak zostawicie na auto i długie też na auto, to nie musicie włączać nigdy świateł. Jak sobie włączycie wycieraczki tutaj na auto, zrobicie to raz i koniec. Jak będziecie potrzebowali raz dodatkowo tylko machnąć wycieraczkami, to zrobicie to tym przyciskiem, który jest przy dźwigni kierunkowskazów. Lusterka, owszem, steruje się to wtedy tak, trzeba wejść w lewe i zacząć tutaj sobie sterować, tym poustawiać, ale jak to ustawicie wszystko, i fotel, i lusterka w ten sposób, i całą resztę, a nawet kierownicę, bo też jest elektrycznie sterowana, jak raz to zrobicie i zapiszecie w swoim profilu,
tutaj, teraz jest synchronizowane na potrzeby z moim telefonem, więc zależnie od tego, czy ja podchodzę do samochodu ze swoim telefonem, czy moja żona, to dokładnie pod nasze ustawienia od razu wszystko się ustawia. A co jeżeli podejdziemy oboje z telefonami? Rozpoznaje tylko tę osobę, która stoi akurat przy drzwiach kierowcy. Jeżeli ja jestem przy kierowcy, a druga osoba jest przy drzwiach pasażera, to ustawi wszystko pode mnie, kiedy wsiądę do samochodu. Więc to jest dopracowane naprawdę świetnie. Oczywiście wszystko możecie sobie tutaj ustawić, jakie jest przyspieszenie, jak działa rekuperacja i większość z tych ustawień robi się tylko raz. Na przykład takie ładowanie. Ustawiacie ładowanie paseczkiem szybciutko, że tylko do 80%, proszę bardzo, tyle, to jest maks. Prąd ładowania w tej lokalizacji, czyli w domu 16 A, to jest 11 kW, bo taka jest ładowarka pokładowa tutaj, że chcę wyjechać o godzinie 6, on rozpocznie ładowanie dokładnie o takiej godzinie, żebym o 6 miał pełną baterię. Pełna bateria, jak ładuję 11 kW ładowarką, jest pełna w około 5,5 godziny. Więc bardzo szybko i bardzo tanio wychodzi to ładowanie. I wszystko tak samo, światła automatyczne, reflektory. Tutaj jak się wszystko poustawia, to naprawdę potem się już nie zagląda. Gdzie się zagląda? Tutaj jest prędkość, tutaj jest wskazanie zasięgu. Jak sobie klikniecie, to Wam pokażę pojemność baterii, jaka została, czyli 81%. Najwięcej klikania i najwięcej zabawy jest tutaj. I to zabawy dosłownie, bo tutaj dzieją się cuda, jak to w Tesli. Można sobie na postoju koloryzator włączyć, pokaz świateł. Możecie mieć boomboxa na zewnątrz. I proszę bardzo. I odtwarza to również na zewnątrz. Myjecie sobie samochód i słuchacie sobie swojej muzyki swoją drogą. To audio tutaj, zobaczcie, jest naprawdę niezłe. No dobra, a co jak nie chcecie tutaj bawić się klaksonem, to możecie się pobawić trybem badania emisji i na przykład dzieciakom z tyłu zrobić psikusa. Silny wstydziłbyś się. Można też tego bączura puścić sobie na zewnątrz, ale nie, to puśćmy takiego... Nie tu, na zewnątrz, o. Lenar, Przesuń się, bo będziemy jechać teraz. no jak widzicie, zabawy jest z tym naprawdę mnóstwo. A jak chcecie się też pobawić z koleżanką, którą wieziecie, to możecie czas na romans sobie włączyć. Proszę, to włączacie czas na romans. A czemu? Jednak, kurna, nie da się. A, widzisz, silny siedzi z tyłu. I jednak Tesla rozpoznaje, że jest facetem i nie pozwala nam na romans. Na początku bardzo mnie niepokoiło to, że nie ma tutaj niestety Apple CarPlaya i nie ma Android Auto. I mówię, no tak, a najczęściej to ja używam Google Maps i używam Spotify'a. Na Spotify'u się normalnie tutaj logujecie i używacie sobie swojego konta w samochodzie. Natomiast Google Maps jest wbudowany tutaj, macie różne rzuty, macie zdjęcie satelitarne, pokazuje Wam również ruch, czy są korki, czy nie ma korków, czy jest na pomarańczowo, czy jest na czerwono, czy na bordowo. W dodatku nie musicie tutaj wprowadzać adresu, bo robicie prosty myk. Wchodzicie sobie w swojego Google Mapsa, wrzucacie cokolwiek, jakikolwiek adres. Proszę bardzo, na przykład tutaj chcę jechać i robicie rzecz pod tytułem udostępnij Tesla. I już mam w Google Mapsie teslowskim dokładnie to, co wprowadziłem w telefonie. To zanim wyjedziemy za bramę, to jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Kamera cofania jest jedna, nie ma takiego rzutu 360 stopni tutaj, ale... Zobaczcie, nie ma czujników parkowania. Zrezygnowała Tesla z nich już jakieś, ja wiem, 2 na pewno lata temu. Natomiast zamiast tego ma kamery, które pokazują Wam, ile centymetrów macie do przeszkody. 30 i każe mi się... Pokazywało 30 centymetrów. No i tak fajowo właśnie działają te wszystkie kamery. Pokazują Wam 30 cm, a tu niestety nie ma już nawet 30 mm, ewentualnie jest 30 mm wgniecenie zderzaka i bramy. No, to się zatenteguje. Wiecie, jakie auto było najpopularniejsze w Europie, jeżeli chodzi o sprzedaż? Nowe auto w pierwszej połowie 2023 roku? Nie żaden Golf, nie Focus, nie jakiś Peugeot 208, jak bywało w przeszłości. Tesla Model 3. Najpopularniejsze auto, jeżeli chodzi o rejestrację. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale powiedzcie sami, tak szczerze, jakie dzisiaj współcześnie możecie kupić auto za 150-160 tysięcy złotych, które będzie jakieś?
Przecież to będzie kompakt w kombi najwyżej. A tutaj przynajmniej macie markę, która budzi kontrowersje. Tak, ja się z tym absolutnie zgadzam. I wiem, że ludzie są podzieleni na tych, którzy nienawidzą Tesli i na tych, którzy należą do tej sekty. Sam byłem, można powiedzieć, może nie tyle hejterem, co podchodziłem do niej bardzo, bardzo sceptycznie. A decyzja akurat o zakupie trójki wyłącznie była podyktowana ceną. Natomiast po 2 tygodniach spędzonych z tym samochodem, naprawdę póki co widzę w niej więcej zalet niż wad. Jedną z tych wad jest dosyć głośne zawieszenie, co doskonale czuć tutaj na tych płytach. I to jest powtarzające się i to czy to na kostce brukowej jedziecie, czy właśnie po takiej drodze, to zawsze słychać od zawieszenia. Ono nie tyle stuka, co po prostu hałasuje samo z siebie. Natomiast jeżeli chodzi o wnętrze, to tutaj nie dobiegają absolutnie żadne niepokojące sygnały poza kamerą, która, o, tutaj ją złapałem, już nic nie brzęczy i nie trzeszczy. I jeszcze lampa, którą to akurat Lenar montował, więc wiadomo, że zawsze będzie trzeszczała, skrzypiała i jęczała, a za chwilę pewnie nawet odpadnie. Z rzeczy fajnych to jest fajne. Wyobraźcie sobie, że na przykład dojeżdżacie do skrzyżowania i jesteście albo od razu pierwsi przed światłami, albo drudzy, albo trzeci. To jeżeli nie widzicie sygnalizatora, albo się zagapicie, bo patrzycie gdzieś w bok, to Tesla Wam o tym przypomni nie tylko znaczkiem tego sygnalizatora tutaj i zielonym zapalonym światłem, bo też wskazuje, czy jest czerwone, czy pomarańczowe, czy zielone, ale dodatkowo da Wam sygnał do tego, żebyście ruszyli, bo auto przed Wami wykonało ruch, albo właśnie zapaliło się zielone światło i też powinniście jechać. I tutaj takich rozwiązań intuicyjnych i fajnych jest naprawdę sporo. Tych wszystkich kamer, które tutaj skanują całe to otoczenie, jest bodaj 9. 2 w przednich błotnikach, 2 w bocznych słupkach to 4. 4 są chyba tutaj, w tym miejscu i patrzą na drogę przed Wami i 1 dodatkowo jest tutaj w środku. Dodatkowo możecie z tych wszystkich kamer mieć podgląd u siebie na telefonie, to jest tak zwany tryb sentry, czyli chcecie zobaczyć, jak ten Wasz pies na przykład zachowuje się w środku, czy akurat nie zżera zagłówka, to włączacie sobie podgląd z tej kamery tutaj i widzicie na telefonie tego swojego psiaka. Te kamery potrafią też wyczuć intruza i Was poinformować, na przykład jak ktoś przejdzie koło samochodu albo za blisko się do niego zbliży, albo zacznie szarpać kramkę, to kamera pokaże Wam, co to za człowiek. Jeżeli chodzi jeszcze o ładowanie i zasięg, bo wspomnieliśmy tylko o tym ładowaniu w domu z gniazda 11 kW, 5,5 godziny, znaczy ładowarką o mocy 11 kW z gniazda siłowego, no to jest to 5,5 godziny, ale oczywiście można ją ładować szybko, na przykład na superchargerach albo na zwykłych takich stacjach do ładowania CCS, bo nie tylko się ją ładuje przecież na superchargerach, no to wówczas moc maksymalna ładowania to 250 kW i realny czas naładowania baterii od 0 do 100% to będzie około 30 minut. Ile przejedziecie po takim ładowaniu? Według normy WLTP zasięg to chyba 491 km dodatkowo, ale realnie to absolutnie tyle nie będzie. Teraz mamy zasięg 343 km i 78% baterii. I z tych moich doświadczeń wynika, że przy jeżdżeniu takim głównie wokół komina, czyli po mieście, bocznymi drogami i trasa do Warszawy i z powrotem z prędkościami 120-140 km na godzinę, da Wam realny zasięg na poziomie 420 km latem. Auto od 2020 albo 2021 roku jest seryjnie wyposażone w pompę ciepła, więc zimą ten zasięg nie powinien się skurczyć nagle o 100 km, jak to bywa czasami w elektrykach, ale powiedzmy o 40-50, więc nadal daje nam to blisko 400 km zasięgu. Jeżeli chodzi o podgląd w ogóle tego całego zużycia energii i macie tutaj przegląd absolutnie wszystkich przejazdów. I możecie to sobie oczywiście odpowiednio resetować, podglądać. Na przykład od ostatniego ładowania średnie zużycie energii na 65 km to jest 137 Wh na kilometr, czyli 13,7 kWh. Więc jeżeli chodzi o efektywność i silnika elektrycznego i o wydajność samej baterii, to jest bardzo dobrze. Co więcej, ta wersja, czyli 325 koni i 60 kWh baterii, napęd tylko na tył, ma już zupełnie nową generację akumulatorów FLP, chyba one się nazywają. Są cięższe od litowo-jonowych i to jest wada, ale za to
bardzo powoli, dużo wolniej niż litowo-jonowe ulegają degradacji i można bez szkody dla efektywności akumulatorów i ich pojemności ładować ją do 100%. Generalnie od 2016 roku samochód cały czas był modyfikowany i tym Tesla różni się od innych producentów, że tutaj bardzo rzadko jest taki lifting stricte przeprowadzany, ale samochód cały czas jest unowocześniany, szczególnie te multimedia. One są non-stop podłączone do chmury i programiści wyciągają wnioski z tego, co robią użytkownicy, jakie wytykają błędy systemowi. Zastanawiacie się teraz, czemu ta Tesla jest taka tania w porównaniu na przykład z S-ką i z X-em, za które trzeba zapłacić od 400 000 złotych w górę. Założenie Muska było takie, że zaczyna z wysokiego C, a potem schodzi z segmentami niżej. Pierwsza, jak pamiętacie, była Tesla Roadster, która była zrobiona cała z włókna węglowego i była bardzo droga jak na swoje czasy, jak na samochód elektryczny. Potem weszła S-ka, potem wszedł X, a następnie Y i trójka, a w zasadzie trójka i Y, te niższe segmenty. Tesla, ta Roadster, jak wspomniałem, była zrobiona z włókna węglowego, X i Y głównie z aluminium, a trójka i Y są już zrobione ze stali i tylko niektóre elementy z aluminium. Ale i tak jest dosyć lekko, bo ta wersja tylnonapędowa z jednym silnikiem elektrycznym i z tą baterią, która sama w sobie jest już trochę cięższa niż ta litowo-jonowa, waży 1750 kg, więc jak na elektryka to i tak nie jest to spektakularna jakaś masa. Zobaczymy, jak z tą masą sobie radzą te konie wszystkie, 325 koni. Teraz jeździliśmy w trybie kierowania komfortowym i chill, jeżeli chodzi o przyspieszenie, a teraz zrobimy sobie przyspieszenie standardowe i tryb sport włączymy. Ruszanie na śliskim podłożu, tego nie potrzebujemy. No i kontroli trakcji raczej tutaj nie wyłączymy. Naciśnięto, oba pytały. Moc silnika obniżona. A, to tak się nie robi. Cyk. 6,4. Czyli nie 6,1, jak podaje Elon Musk. To teraz jeszcze raz, tylko tym razem bez tego... Bez hamulca nie naciskam, tylko od razu start. Czuć, że na początku sobie ogranicza ten moment obrotowy. Pyk. Ciutkę gorzej, 6,5 sekundy. Kurna, mój samochód nie zrobi fabrycznego czasu. Silny, wysiadaj. Silny, chciałem powiedzieć, że obniżasz osiągi Tesli. Ważysz 0,3 sekundy mniej więcej. Nie są to oczywiście takie osiągi jak w przypadku modelu Plaid S, albo jak nawet wersji 3 tylko Performance, albo nawet tej z napędem na 4 koła, która robi tam w okolicach 4-4,5 sekundy setkę. Ale 6 sekund w aucie do jazdy na co dzień za 156 000 złotych? No umówmy się. Kolejne auto spalinowe, które w takim czasie robiłoby setkę, to kosztuje, nie wiem, 250 000 złotych? No na pewno powyżej 200, a nie ma chyba żadnego na rynku, które robi setkę w około 6 sekund i kosztuje poniżej 200 000 złotych. A teraz ciekawostkę Wam powiem o serwisowaniu Tesli, bo się zastanawiałem, kurde, czy tu trzeba coś wymieniać, czy trzeba coś robić i w ogóle. No tak, trzeba. I jest taki poradnik. Tesla mówi, wymiana filtra kabinowego, a zrób se to sam. I robi instrukcja, w aplikacji macie instrukcję obsługi, jak sobie wymienić filtr kabinowy tutaj. I czy wymienia się płyn w układzie chłodzącym akumulatory? Nie, Tesla tego nie przewiduje. W zasadzie są tylko dwie sytuacje, kiedy powinniście jechać do serwisu. Żeby wymienić sobie hamulce i płyn hamulcowy. I to jest absolutnie wszystko. Tam co 2 lata zalecają, żeby to sprawdzić, ale nie musicie wcale robić tego w serwisie Tesli. Natomiast owszem, słyszałem historię, że generalnie serwis Tesli to nie jest serwis, bo jak zgłaszacie jakieś problemy z samochodem, to czekacie nawet miesiącami na to, żeby ją ktoś przyjął i łaskawie naprawił wszystko to, co się zepsuło. Niemniej mam nadzieję, że ja nie będę miał takich przygód i nie będę musiał sprawdzać kompetencji serwisantów Tesli. Swoją drogą, w tym miejscu chciałem Wam polecić człowieka, który nazywa się Wojtek Białek. Jeżeli będziecie zainteresowani zakupem Tesli, to dajcie mi znać na przykład na Instagramie, napiszcie do mnie w wiadomości prywatnej, dam Wam do niego jakiś namiar, bo koleś generalnie mega mi pomógł przy zakupie tego samochodu, wszystko super wyjaśnił, ogarnął zajebiste, bardzo dobre finansowanie. No rzadko się spotyka naprawdę tak kompetentnych ludzi na swoim stanowisku. No dobrze, to sobie cykniemy. Ile? 130? No pojedźmy szybciej.
140. O! I to jest dosyć duża wada Tesli Model 3. Jest głośno przy 140. Do 120 jak Cię mogę. Przy 140 nie słychać silnika, ale słychać szumy z opon i słychać generalnie jazdę. Opływ powietrza. Tam od spodu jest lepiej niż było w poprzednikach, ale nie jest idealnie. Większość spalinowych samochodów będzie po prostu cichsza. Trochę się to zmieni, jak wjedziemy na asfalt, a nie na betonową drogę, no ale wygląda to tak sobie. Żeby włączyć tempomat, wystarczy dźwignię tę tutaj 2 razy cyknąć do dołu, wówczas nam się tutaj zapala niebieska kontrolka kierownicy i jesteśmy prowadzeni po pasie ruchu. Wszystkie auta, które mijamy, widać, te kamery rozpoznają też gabaryty, wiedzą, czy to ciężarówka, czy autobus, czy bus, czy samochód osobowy. Generalnie auto nie ma możliwości jazdy autonomicznej, ta kosztuje dodatkowo chyba 25 000 złotych. Ale i tak w Europie to nie działa, jest wykreślone, więc nie ma sensu tego kupować. Gdyby kiedyś się pojawiło, to wystarczy zaktualizować i za to dopłacić, będziecie mieli samochód autonomiczny. Ma natomiast adaptacyjny tempomat i autopilota, więc i tak utrzyma Was na przykład w pasie ruchu. Trzeba natomiast trzymać i tak ręce na kierownicy. Jak tego nie zrobicie, to będzie Was upominała, aż w końcu wyłączy cały ten tempomat adaptacyjny. No teraz będzie niemiarodajny wynik zużycia tej energii, bo cały czas jakieś auta wyjeżdżają przed nas, jedziemy 100-140 w takim zakresie i pokazuje nam 16 Wh, przepraszam, 159 Wh, czyli 16 kWh jakieś na 100 km. Natomiast tak przy 120-140 jadąc mniej więcej stabilnie, to zużycie będzie oscylowało w okolicach 18 do 20 kWh. A to oznacza, że na jednym ładowaniu na pełnej baterii przejedziecie 300-320 km, czyli z Warszawy do Poznania powinno udać Wam się cyknąć. Jeżeli ktoś potrzebuje większego zasięgu, no to lepiej brać zdecydowanie long range'a, który ma większą baterię i 2 silniki elektryczne, więc będzie i mocniejszy, i szybszy, i będzie miał większy zasięg. Natomiast no to już jest dodatkowych 30 000 złotych. Teraz jest wersja poliftowa już. Ona oczywiście ceny będzie miała odpowiednio wyższe. Wątpię, żeby była dostępna za 185 000 złotych. Startuje tam chyba z 211 000 złotych. Ale i tak moim zdaniem, nawet za te pieniądze, uwzględniając potem dofinansowanie w programie Mój Elektryk, jakie dostaniecie, warto zdecydowanie tym samochodem się zainteresować. Przechodząc do podsumowania. Zaskoczyła mnie bardzo w tych pierwszych 2 tygodniach. Przyzwyczaiłem się bardzo szybko do tego ekranu. Z tą jakością nie jest tak, jak opisują na forach, albo inaczej mówiąc. Akurat w przypadku trójki z tą jakością nie jest tak, jak w przypadku S-ki i X-a, które mają dużo niedoskonałości ze względu na fakt, że produkowane są w Stanach Zjednoczonych. Bardzo podoba mi się tutaj efektywność, podoba mi się minimalizm Ikei, jak to świetnie określił Silny, w połączeniu z technologią trochę aplowską i z niektórymi rozwiązaniami. I to jest bardzo fajne. Minimalizm, prostota. Podoba mi się to, że ten samochód będzie wolniej się starzał niż inne, ponieważ cały czas przechodzi aktualizację, cały czas jest udoskonalany, bo wszystkim się steruje z tego centrum zarządzania tutaj. Pewne niuanse, o których mówiłem, mi się nie podobają. Bardziej ciekaw jestem, jak ona będzie w ciągu tych 3 lat się zachowywała. Dlatego będziemy wracali do tego testu u mnie na kanale Bąka po pół roku, czy tam po roku, czy nawet po kilku miesiącach i więcej będzie tych spostrzeżeń, choćby jeżeli chodzi o zasięgi zimą na przykład, albo o to, czy coś tutaj się nie rozleciało, albo czy serwis nie zawiódł, jak coś się zepsuło. Niemniej i tak mówię wprost, to nie jest samochód dla wszystkich. To jest u mnie 2. albo 3. auto. Nie wyobrażam sobie tak jak sekciarze tłumaczyć, że ale to jest jechać w dalszą podróż, to żaden problem, kurwa, ja tam staję co 300 km, godzinę sobie oglądam Netflixa. 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i góra 22:50, jestem z powrotem. Nie, ja chcę dojeżdżać do Chorwacji szybko. Jeżeli Wy też, to absolutnie Tesla, jakikolwiek zresztą inny elektryk po prostu odpada. Kupcie sobie hybrydę albo jeszcze coś innego i wtedy sobie tak dojeżdżajcie i będzie Wam służyło to i jako samochód ekologiczny i ekonomiczny do jazdy po mieście i do wypadów w dłuższe trasy bez stresu. Do jazdy wokół komina, takiej codziennej, tu do sklepu, tam do Warszawy podskoczyć, tu wrócić na krótkich dystansach. Póki co petarda, zobaczymy jak będzie.